Siema, drodzy widzowie, w dniu dzisiejszym zabraliśmy Was na wydarzenie Subaru, na które przyjechaliśmy oczywiście Mitsubishi Lancer Evolution, no bo jak żeby inaczej, musimy się dopasować idealnie do klimatu. Dostaliśmy również mikrofon, z którym nie mam zielonego pojęcia, co mam zrobić, oraz plakieteczkę z pięknym napisem Japonli. Tak więc zapraszam Was na kolejny film, zobaczymy, co na tym wydarzeniu będzie się działo. To powiem najlepsze wspomnienie, jakie Pan ma związane z całą swoją karierą. Co ty mówisz, że tu ma w zderzaku silnik? Daj dla widza! Dlaczego wybrałeś akurat ten samochód i dlaczego go obniżyłeś? Jak widzicie tutaj dookoła mnie, teraz wyustawili wszystkie Subarki na plaży. My podejdziemy do kilku właścicieli i pogadamy z nimi o ich najciekawszych naszym zdaniem modyfikacjach. Dodatkowo gościem specjalnym na tym wydarzeniu jest Leszek Kuzaj, z którym mam nadzieję, że też uda nam się chwilę pogadać. Pewnie tutaj kolejna panewka. Nie możemy tak mówić. A właśnie, no bo ogólnie to trzeba powiedzieć, że z tego co nam mówili tutaj właściciele Subaru, to już 2 albo 3 obróciły panewkę od wczoraj, czyli w jeden dzień im to zajęło. 3 łożyska zarżnęli na tym piasku i jeszcze kilka usterek się znajdzie, jak widzę, jak oni jeżdżą po tym piasku. No, możecie zobaczyć Subaru Bacha. Pogadaliśmy chwilę z właścicielem, który przyjechał tutaj prosto ze Słowacji. Jak widzicie, na boku ma napisane Subaru Rescue Team, więc zadaliśmy mu po prostu pytanie, czy przyjechał tutaj ratować te wszystkie Subarki po tych panewkach, łożyskach i innych przygodach, które ich spotykają. Powiedział nam, że mają garaż i w razie czego mogą pomóc komuś. Oprócz tego przyjadą jeszcze 2 takie samochody, również ze Słowacji. Panie, powiedz mi, ale co wy tu robicie tyle czasu? Modlicie się? Proszę pana, wyciągamy tutaj turbo, będzie remont, kapitalny. Bo ja tu muszę tam jeździć. Jak to turbo wyciągacie? Ile subaraży potrzeba, żeby wyciągnąć turbo? Wszystkich! Kameruj co tu jest, patrz. Żeby nie było, że nie od was. Patrz, tutaj, Tutaj. tam jest. I to wszyscy jedna mafia. Dałem tak w podłogę. Daj, no ja bym Daj dla widza! No. Dał? To jest idealny właściciel. Idealnie, dawaj mu, dawaj. Dawaj, ja lubię. Ej, dawno nie słyszałem tak. Ej, fajnie chodzi. Kontrolki wywaliło? Ładnie chodzi, ładnie gada. 10 za darmo rozdajesz? Tak, i na was też. O kurde, czekaj, bo mi ścisnęło mi czuprynę. Skąd w ogóle cały pomysł na okleinę? Pomysł na okleinę? Zawsze jak byłem taki jeszcze mniejszy, pomimo że jestem malutki. No młody jestem, to zawsze mi się marzyło Subaru, ale oklejone jakoś, nie? Zawsze mówiłem tacie, że muszę mieć oklejone auto. No i wpadł taki kolor, tak szukał kolory, jakie kolory mogą być. No żaden mi nie pasuje, patrzę, no różowy. Nikt nie ma takiego różowego koloru w Polsce. męski kolor. Najbardziej męski. Ja się różu nie boję. Koleżanka jeszcze wyrzuciła turkusowy i fajnie tak się używam. Ale to ty projektowałeś jakby całość, jak to ma być umiejscowione wszystko? Tak, właśnie ja powiedzmy, że z czatem GPT walczyliśmy, daliśmy do jednej z najlepszych marek jaka istnieje, Stickies, chłopaki zarąbiście to zwalili z Opola. Myślę, że pięknie to wygląda, tak z mojego punktu widzenia. Zwraca uwagę, no wiesz, przykuwa wzrok, a chyba takie było, wiesz, założenie. Felgi też fajne. Dobrze, kapselki. No też mi się bardzo podobało, ale kolega na parkingu mi przywalił i tak. No to nie widać, rajdowa w końcu. Sercem jestem z Subaru zawsze i zawsze będę. Są to jedne z najlepszych samochodów na świecie, ale zapewne te prawdziwe, których w tej chwili brakuje. A o napędach to pewnie wiecie wszystko, bo jeździcie nimi na co dzień. Najlepszy napęd na 4 koła. Najlepsza konstrukcja, która najlepiej sprawdzała się w sporcie i zapewne jest adoptowana do wielu w tej chwili samochodów. Znaleźliśmy też strefę sim racingu. Mamy tutaj nawet patrona Kubicę, do którego się ludzie modlą, jak to widzicie. No i co, znaleźliśmy S15, próbujemy tą S15 raczej jej nie rozbić, bo nie powiem, że podriftujemy. Dawaj. To musisz wyciąć te fragmenty, gdzie idzie dobrze. Bączki nawet ciężko idą. Udało nam się tutaj znaleźć bardzo ładnego białego Forestera. Mamy też właściciela. Ile już ten samochód jest u Ciebie? Rocznikowo 9 lat. To jest STI prawdziwy? To jest oryginalny STI, tak? Powiedziałeś mi, że wcześniej miałeś Europejczyka przerobionego, tak? Tak. Jaka jest Twoim zdaniem, wiesz, różnica między tymi 2 samochodami? To są generalnie dzieci z innej gliny ulepione. Okej. Nie? Nie można tego w żaden sposób porównać. Dużo sztywniejszy, Zupełnie dużo samochód. zwarty, dużo, już nie mówię o całych tych napędach, które tam szybciej reagują, ale po prostu taki bez rozpórek, bez niczego w oryginale, ale taki zwarty po prostu. Zupełnie inna charakterystyka jazdy, nie? Lecimy dalej, zobaczymy co znajdziemy.
nam się w oczy taki jeden konkretnie model Subaru. Impreza, których tutaj mało. Ale zaraz zobaczycie, ma elegancko wymalowaną chyba ręcznie, ale zobaczymy z bliska maskę samochodu. Jakiś oszołom prawie we mnie wjechał. Włamymy się. GTA, wysiadaj. No, widzicie, co działa. Tak właśnie został odjebany tuż inżynierii. Chłop wysiada i ty jak w GTA wsiadasz i zabierasz mu samochód. O. No wiem, on cały, stary, no latałem kurwa przy otwartej szybie. Dobra, wróćmy do tematu. Mówiłem o tej masce. Świetne te światła są. Ona była malowana ręcznie. Widzisz? Word is flat. Ale będzie, że zajebiście to wygląda. Namalowałbyś tak ręcznie? Tutaj też wszystko ładnie pomalowane. Wszyscy Subararze lubią jak jest 200 kolorów pod maską. Komuś tutaj tłoka wyjebało. Całą półkę wyjebało i jeszcze tłok jest rozwalony w dwóch miejscach. To na pewno z Subaru. Może tutaj wypadło komuś i kto podniósł. Nie? Generalnie to na tym filmie, to jak oglądacie to Subararze, to ja was bardzo przepraszam. To nie jest tak. My lubimy Subaru, ale po prostu czasem też trzeba mieć trochę humoru i się trochę pośmiać, prawda? Dobra, udało nam się znaleźć kolejnego impostora. Oni myślą chyba, że to jest nie ten Subaru Justy kolejne, ale to jest Nissan Sunny. Tutaj mamy SR20 na turbie i jakoś udało mu się tu przemknąć i nikt nawet nie zwrócił uwagi. Tutaj na spokojnie, bo tutaj można coś urwać i to łatwo. Oj, coś nie ma mocy. Dobra, już ma, nie wiem co mu się stało. Daliśmy kolejny ciekawy samochód, kolejny Forester, kolejny ze Słowacji. No i cóż, możemy tu powiedzieć na szybko. Fajny spoiler, fajny bagażnik dachowy, ciekawa felga, pewnie nieoryginalna, więc zmień to. Do tego mamy tutaj wielki wydech, do którego możemy wsadzić pięść. To jest test, jeżeli pięść się mieści, znaczy, że jest wszystko w porządku. Oczywiście wielki kurnik, jak to typowo w Subaru, przerabiamy na STI, więc duży kurnik musi być. Kolejny Subaru i kolejny Forester, to już trzeci na naszym dzisiejszym vlogu. I dwa pytanka do Ciebie. Dlaczego wybrałeś akurat ten samochód i dlaczego go obniżyłeś? Forester, wiesz, do obniżania teoretycznie... Co, nigdy się na tym nie zastanawiałem. Był kupiony jako totalna seria. W sumie tak z czasem wyszło. Sporo osób w Ameryce robi podobne projekty i jakoś mi się to, wiesz, spodobało i też zrobiłem. Okej, czyli gdzieś tam wyhaczyłeś jakieś podobne projekty i stwierdziłeś, że to jest to. Wszystko ty obniżałeś, Wszystko. felgi zmieniałeś i tak dalej, i tak dalej? Felgi, zaciski, lakierowanie, dokładki, wszystkie zderzaki, całe body. Wszystko było zmienione. Jakieś plany jeszcze na kolejne modyfikacje? Teraz tylko moc. A W to przyszłym jakie roku. moce celujesz? Subaru to wiesz jak jest. Dzielam się na te przed i po panewką, bo już tu słyszałem. Nie? No, jeżeli by się udało bliżej 400, to byłoby miło. No to tego życzymy, no i dzięki, że mogliśmy chwilkę pogadać. Dzięki wielkie. Ładne, co? Siemanko, cześć z tej strony Kuba Hattori, Hanzo, Subaru Lifestyle, Nowy Sącz. Moi kochani, witam Was serdecznie na Subnation. Jak widzicie, przed sceną mamy pierwszą topkę z naszej takiej małej rodzinnej konkurencji w postaci top 10. My nagradzamy ich z naszej strony bardzo fajnymi pakietami kosmetyków, różnymi gadżetami lifestyle'owymi. Myślę, że fajna zabawa będzie to dla Was. Zobaczycie zresztą w całym materiale, tak jak tutaj chłopaki są u nas, serdecznie Japonii, także pozdrawiamy. I z naszej strony co? Skoro oni byli u nas, my zapraszamy Was na Yoakari. Załadować Siema! Na kamerę! Elegancio, widziałeś jakie dostałem? Dwa nawet. No tak, VIP-owskie chłopie, chowamy jedno. To są pewnie zakleli jakieś czary, żeby się zepsuł i wyjedziemy i Panama pójdzie wewo. Odpukać! Mamy kolejny Subaru w ciekawej okolinie i zaciekawił nas jeden punkt, bo jak widzicie tam jest taki wlot powietrza na dachu. No i pytanie, czy on jest funkcjonalny? Sprawdźmy. Ty, jest! Widziałeś? Więc to jest chyba ten dolot, nie wiem, przeważnie widziałem, mogę się mylić, ale chyba takie rurki są doprowadzane do kasku, żeby ci się łepetyna po prostu nie spociła. I tutaj faktycznie tam jak się zerknie, to ten wlot jakiś tam jest, może to działa. Udało nam się złapać ze mną pan Leszek Kuzaj, miło mi Cześć, witaj. poznać. Jakby mi pan mógł powiedzieć najgorszą sytuację, jaka pana spotkała kiedykolwiek na OS. Jeszcze WRC, Toyota, jeden z odcinków na Dolnym Śląsku, nie pamiętam który, to powiem, że wszystko, że tak powiem, flat out i mgła taka na 50 metrów. W którymś momencie widzę ludzi przebiegających przez drogę. To był taki moment gdzieś w granicach, mógł ten samochód jechać nawet 200 na godzinę.
tam była 190 parę maksymalna. No i też ten krótki czas reakcji, żeby uciec od nich, ich minąć. Udało się o włos, nikomu się nic nie stało, ale powiem szczerze, to był taki moment, a wiecie, ludzie jednak zawsze tworzą barierę, no i ten odruch, żeby ich uratować, ale nawet chyba wygraliśmy ten odcinek. No było to takie mrożące w krew w żyłach. Mrożący krew w żyłach. A jakby mi pan mógł powiedzieć, jak często kierowcy rajdowi faktycznie się boją, ale o tym nie mówią? Nie mam pojęcia, bo nigdy się nie bałem, a to tylko dlatego uważam, że kierowca rajdowy, mówmy o zawodowych kierowcach, dobra? Bo oczywiście ktoś startuje przypadkowo gdzieś tam od czasu do czasu, więc ten element strachu się może pojawiać, ale jeżeli ktoś wybiera tą drogę i faktycznie trenuje, tak, to no nie ma miejsca na strach, bo strach paraliżuje, zwalnia w ogóle reakcję, cokolwiek, co się dzieje, więc nie ma takiej możliwości. Czasami można być zbyt bezpiecznym, ale to nie chodzi o bohaterstwo czy jakąś super odwagę, ale po prostu to jest, no to tak jakbyś powiedział, czy komandant idąc na akcję się boi i idzie tam prosto do wroga i no chyba nie zrobi tego, co ma zrobić, prawda? Więc tutaj też myślę, że szkolenie i trening głównie przede wszystkim, oczywiście konstrukcja indywidualna człowieka, jak i zarówno trening mentalny, który powoduje, że no nie ma tej granicy takiej przesuniętej. Oczywiście są granice, które znasz, ale to nie jest strach. Zawsze trenowałem, żeby ten gaz po prostu trzymać w takich miejscach, które no faktycznie mrożą krew w żyłach. Jesteś bardzo blisko drzew, albo tak jak mówię, ta mgła. I sytuacje losowe, o których pan Sytuacje wspomniał losowe oczywiście. Pamiętajmy też, że niestety na rajdach zdarzają się awarie. Sprzęt jest tak obciążony, że różne rzeczy się dzieją. Potrafi część elementu zawieszenia nagle się rozlecieć. Musisz po prostu szybko zareagować, ale nie możesz się o to bać, czy to właśnie będzie tam, kiedy jedziesz 170 między drzewami, czy to będzie no delikatnie wolna sekcja, tak? Było najgorsze, to jeszcze niech mi pan powie najlepsze wspomnienie, jakie pan ma związane z całą swoją karierą. Na pewno mam bardzo dużo, bo to, wiecie, to jest walka i to jest ta amplituda. Ważne, że kiedy jest źle, żebyś się podniósł, bo dążysz do tego, co jest czymś euforycznym. Jeden z takich fajnych było w Mistrzostwach Świata, byłem co prawda 4. w Meksyku, ale było nas chyba 30 parów. A tak sobie stanąłem, patrząc na to mówię, Boże kurde, fajnie, jak to cudownie jest, jak to warto było tyle lat poświęcić wyrzeczeń różnego rodzaju. Wszyscy się bawili albo mieli wakacje, a ty cały czas trenowałeś i nie oszczędzałeś na tym, tylko co zarobiłeś, to wsadziłeś ten trening. Ale jesteś w tej czołówce, tak? Co tobą jest Jari Matti Latvala. Wiesz, taka wiara w siebie. To chodzi nie o ten sukces, który tam, że wszyscy ci klaszczą i tak dalej. To jest miłe, ale to sukces ma wielu ojców, ale chodzi o to spełnienie ciebie, to przynosi wielką satysfakcję. Jak wszyscy do ciebie przylatują, nagle cudowne uczucie, kiedy jesteś u szczytu, tak? Albo wygrywasz rajd odcinek za odcinkiem, a moją pasją zawsze było ustanawianie rekordów odcinków i w owym czasie, nie wiem czy, bo w tej chwili nie chodzą w tej samej konfiguracji, ale miałem wszystkie. Wszystkie? Tak, w Polsce wszystkie. Niesamowite. I ostatnie pytanie, które mam do pana. Czy ma pan w garażu teraz obecnie jakąś taką swoją perełkę? Nie mam, nie kolekcjonuję samochodów. Może błąd, że nie zostawiałem kilku samochodów rajdowych, ale to by były perełki, więc nie do używania. Ja z kolei bardzo lubię używać, mam dużo wyczynowego sprzętu w różnych miejscach, gdzie trenuję. Lepiej korzystać z obecnych samochodów tak naprawdę niż z historycznych. Dostęp części, wszystkich innych rzeczy jest trudny, a poza tym technologia idzie cały czas do przodu i te samochody są no, naprawdę coraz lepsze. Cudownie się odnaleźć w takim samochodzie niż starszym. Choć jak widzicie, potrafię jeździć wszystkim, nawet traktorem. Świetnie, ja panu bardzo dziękuję, że mogliśmy chwilkę pogadać. Chciałem powiedzieć koparką i spychaczem, bo traktorem to każdy potrafi. Udało nam się dorwać kolejnego właściciela Subaru, to tym razem muszę ci powiedzieć szczerze, że nie wiem w jakim Subaru siedzę. Co to jest za Subaru? Bardzo rzadkie, bardzo ciekawe Subaru Libero, 96 rok. Ile już jest w twoim posiadaniu? 3 lata, z czego 2 lata to była renowacja tego auta. Okej. Sprowadzone ze Szwajcarii w stanie prawie agonalnym. Natomiast jeśli chodzi o budę, natomiast całe podwozie, rama mechanicznie w bardzo dobrym stanie, dlatego postanowiliśmy obrać. Okej, czyli przez te 3 lata można powiedzieć, że przeszedł dużą metamorfozę, bo w tym stanie, którym jakby zastaliśmy go dzisiaj, no co wygląda stanie. jak prawie nówka, bym powiedział. I nie był w tym stanie na samym początku. Też to było poprzedzone bardzo długim okresem poszukiwań w ogóle egzemplarza. I powiedz mi, on jest w takiej wersji jak wychodziły? W sensie z takimi Tak. właśnie szyberdachem i... To jest wersja Super Deluxe SDX tak zwana, jedna z najbogatszych. Cały przeszklony Tak. dach panoramiczny.
Ja w szoku. Obracane fotele przednie, kładane w ten sposób, że od samego końca tylna kanapa przez środkową kanapę i fotele przednie można je złożyć równiusieńko. Mamy łóżko do spania. Takie idealne łóżko właśnie. Tak. No i wiele konfiguracji tutaj wnętrza, łącznie z tym, że środkowa kanapa może być stolikiem, można ją przesuwać przód, tył, te fotele mogą być Plus konfigurowane jak fotel kapitański, który też się obraca, nie? Dwa, ponieważ Dwa? kierowcy też. Co ty mówisz? Tak, kierowcy też się obraca. Także całe auto jest płaskie, jeśli sobie to wszystko poskładamy. No to tutaj można taki tak naprawdę kemping wóz full wypas. To ja mówię, że to nie jest samochód, to są możliwości. To Subaru są możliwości. Tutaj mały można dom na zrobić kółkach. Dokładnie, wszystko. Podziwiać gwiazdy, leżąc sobie, dla dzieciaków idealna sprawa, dla dzieciaków przede wszystkim tylko. Co ty mówisz, że tu ma w zderzaku silnik? Silnik jest za tylną osią, leżący. Ten sam motor, albo bardzo podobny, który był w Subaru Justy. Z ciekawych rzeczy, układ chłodzenia jest z przodu. Całą długością auta ciągnięty Jest jest doprowadzona? płynnik do tyłu. Tak samo wlot powietrza jest z przodu. Jest ciągnięty całą długością. Samochód jest na ramię, ma napęd 4x4, także terenówka. Co ty mówisz, ale to niesamowita w ogóle ciekawostka. Pierwszy raz widzę wiesz, silnik w zderzaku tak naprawdę. Widziałem już pod fotelem kierowcy, bo takie też na widzieliśmy środku. Nissan Serena na przykład, który też jest podobnym autkiem do takiego. No ale w zderzaku to jeszcze nie widziałem. Dostęp od zderzaka właśnie od dołu, no i jeszcze ma tutaj klapa jest przez środek podnoszona do filtra powietrza, żeby się jak dostać. najedziesz wtedy na jakieś najazdy na przykład, no to jest elegancki w sumie dostęp też do tego silnika. Jedynie oś, jest moment, gdzie Przeszkadza oś trochę. przeszkadza, natomiast wszystko inne można bierze. A to co jest w takim razie z przodu? Nic, pusto, jest rama i chłodnica. Okej. Jest chłodnica pod siedzeniami i rurami po prostu jest ciągnięty ten płyn przez całe auto. Czy to jest twój jedyny samochód Subaru, jaki posiadasz? Subaru jedyny, natomiast to jest autko wyprawowe, rodzinne, na plażę, na kemping jakiś mały właśnie. Żeby... Czyli to nie tak, że tylko na wydarzenia i spoty, co bardziej jest korzystane. My używamy to auto, ono jest Okej. cały czas w użytku, dzieciaki się super cieszą, zresztą nie tylko moje, ale i wszyscy sąsiedzi, ludzie spotkani właśnie gdzieś w różnych miejscach. Jeśli chodzi o definicję radości z jazdy, to dopóki tego auta nie miałem, to nie wiedziałem, co to znaczy. Teraz wiem, ponieważ dzieci się cieszą, ludzie się cieszą i to jest ta radość z jazdy. No tak. Super, ja Tobie dziękuję bardzo, że mogliśmy chwilkę pogadać, no i lecimy dalej. Udało nam się złapać Hattoriego, czyli właściciela, a raczej organizatora całego tego zamieszania. Co Cię skłoniło, żeby tylu tych właścicieli, panewkarzy tutaj zebrać w jednym miejscu? Co nas skłoniło, żeby przejść z betonowych blokowisk tutaj? Chcieliśmy zrobić i pokazać, że w tym kraju jesteśmy w stanie zrobić coś dużego. Na dzień dzisiejszy mamy przez 2 dni 173 pojazdy. Jest z nami Leszek Kuzaj, który poupalał sobie trochę samochodów. Oczywiście standardy są zachowane, bo już mamy pierwszą panewkę, urwany wydech i urwany rozrząd. Także jeżeli jesteście ciekawi, co będzie za rok, to serdecznie Was zapraszamy. Odmienny świat i odmienne myślenie na panewy. Słuchaj, my tu nie omieszkaliśmy tu kilku panewek wyśmiać. Ale mam nadzieję, że nikt tutaj obecnych się na nas nie obrazi. Porozmawialiśmy też z mnóstwem tutaj osób o różnych samochodach, różnych pojazdach, tak jak tutaj mamy obok właśnie to Subaru, który pierwszy raz widziałem na oczy. Libero. I powiedz mi, czy planujecie jeszcze kolejne edycje, jeszcze większe? Planujemy na 2027 rok, ale czy będzie coś jeszcze, to jest bardzo ciężko powiedzieć, z tego względu, że to kosztuje nas bardzo dużo nerwów, stresu i też nie będę tego oszukiwał, bardzo dużo kwestii finansowych. Ja wiem, że my robimy bardzo fajne rzeczy, ja wiem, że ludzie nas za to szanują i wiem, że jesteśmy naprawdę największym zlotem Subaru w Polsce, ale kiedyś trzeba powiedzieć dość. W tym roku zrobiliśmy naprawdę ogromny postęp, bo poprawiliśmy błędy z tamtego roku, ale tak jak mówię, czasem trzeba też złapać ten oddech, żeby nie wejść w rutynę, żeby zacząć robić to na zupełnie innym formacie. Na pewno mogę Wam zdradzić to, jeżeli będziecie to oglądać, jesteście pasjonatami Plejad i lubicie mieć ten dźwięk stukającej babki laski Ogzyms. I możemy Wam zdradzić, że na pewno chcemy za rok wziąć albo Kenkiego, albo jakiegoś też rapera, żeby zrobić tutaj koncert dodatkowo. Czyli taki melanż tutaj chcesz zorganizować porządnie. Melanż jest tu co roku, także no, zresztą dobrze o tym wiecie, także nie ma tutaj dwóch zdań, ale chcemy to zrobić na zupełnie jeszcze wyższym poziomie. To już by był koniec, jak widzicie odpalamy naszego Lancera i zabieramy go ze zlotu Subaru. No i tak jak widzieliście, pogadaliśmy z wieloma właścicielami Subaru. Zobaczyliśmy największą ilość niebieskich Subaru w jednym miejscu. Mnóstwo Foresterów, STI-ków, nie STI-ków, WRX-ów, Imprez i... Ogólnie to tutaj jest jedna wielka impreza, bym powiedział. No i cóż, ja się z Wami żegnam. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć!